Dzień dobry, witajcie na kanale Zdrowie w Brzuszku. Jestem dietetykiem klinicznym, a w Rybniku prowadzę gabinet dietetyczny o tej samej nazwie. Od 2 lat zajmuję się pacjentami z chorobą Hirschsprunga. Mam już grubo ponad 20 pacjentów i chciałabym Wam coś o tej chorobie opowiedzieć. Zanim do tego przejdziemy, na czym polega choroba Hirschsprunga, musimy przypomnieć sobie, jak działają nasze jelita. Przyjmijmy, że to jest jelito. Jelito ruchami perystaltycznymi przesuwa masy kałowe w stronę odbytnicy. Przesuwa, dostajemy sygnał, idziemy do toalety. Jelito w chorobie Hirschsprunga wygląda i działa nieco inaczej. U pacjentów, u których jest zdiagnozowana choroba Hirschsprunga, jelito wygląda tak. To jest prawidłowo unerwione jelito. Tu jest część bezzwojowa, bo na tym właśnie polega ta choroba, że część jelita pozbawiona jest zwojów nerwowych, które odpowiadają za ruchy perystaltyczne i za prawidłowe przesuwanie się mas kałowych. Zobaczcie, w chorobie Hirschsprunga wszyscy mówią o zaparciach. To nie są zwykłe zaparcia, to nie są zaparcia, na które zastosujemy dietę bogatoresztkową. Bo jeżeli zastosujemy dietę bogatoresztkową i wsadzimy tu dość dużo błonnika, nie idzie, to jeszcze więcej błonnika, to niestety ta część zacznie nam się powiększać, a tutaj nam nic nie przejdzie. Jeżeli chodzi o dietę, to bogatoresztkowa dieta w chorobie Hirschsprunga to jest najgorszy wybór. My potrzebujemy dietę łatwostrawną. Dieta łatwostrawna spowoduje, że przez tą część zwężoną, część, która zaciska się, która swoją spastycznością nie pozwoli nam przejść dużych, nierozpuszczalnych części błonnika. Mało tego, ten nierozpuszczalny błonnik, czyli różne włókna, zaczną dodatkowo podrażniać tutaj już spastyczną część jelita. Więc to jelito będzie nam się wypełniać. Zobaczcie, wiecie co to oznacza, niestety. A nic nam nie przejdzie. Dlatego będę powtarzała długo, ciągle i ile będzie potrzeba. Dieta łatwostrawna. Dieta łatwostrawna dopasowana do preferencji małego pacjenta. To dieta, która będzie ułatwiała przechodzenie mas kałowych przez to przewężenie, jeżeli oczywiście jesteśmy przed operacją. To jest dieta, która powinna zawierać dużo płynów, która powinna zawierać tłuszcze. Trzeba dzieciątko przypilnować, aby gryzło, bo dzieci nie mają czasu gryźć, one ciągle się gdzieś śpieszą. I tutaj, słuchajcie, zapomnimy o czymś takim. Jelito będzie spastyczne, ale my nad tym zapanujemy. Od ponad 2 lat, kiedy zajmuję się pacjentami z chorobą Hirschsprunga, przed operacją i po operacjach, udało mi się stworzyć bardzo obszerną listę produktów zalecanych i niezalecanych. Chociaż ja bardzo nie lubię takich list sztywnych, bo każde dziecko jest inne. Czasami przy chorobie Hirschsprunga występują też inne schorzenia, natomiast jeżeli będziecie szukać w internecie diety łatwostrawnej, to ta dieta obejmuje diety łatwostrawne w chorobach trzustki, po operacjach, na przykład w zatruciach, w gorączkach. To nie jest ta dieta. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do komentowania, do pytania na konsultacje, które prowadzę również online. Taką listę, nie wysyłam takich list do pacjentów, których nie znam, których nie diagnozowałam, właściwie nie diagnozowałam, diagnozują lekarze, ale których nie konsultowałam, ponieważ my tak lubimy. Możemy jedne rzeczy, a drugich nie możemy i tego się trzymamy. Nie. U pacjentów na początku stosowałam dietę Low Food Map, ale okazało się, że kiedy dziecko jest dopilnowane, kiedy ma te jelita w miarę mamy ogarnięte, to możemy podawać jabłko, które fermentuje gruszkę, śliwkę. Natomiast to jest wszystko proces
U mnie w gabinecie wygląda to tak, że poznajemy specyfikę tej choroby, a później dobieramy jadłospis. Ale tak jak mówię, pod dziecko, pod jego preferencje, pod wiek, w którym jest dziecko. Jeżeli chodzi o żywienie w chorobie Hirschsprunga po operacji, to nie różni się to niczym od tego żywienia w chorobie Hirschsprunga, ponieważ jelito zostaje, ta część bezzwojowa zostaje wycięta, natomiast mamy tam zespolenie. I w zespoleniu, przy tym zespoleniu też musimy uważać na pewne rzeczy, na pewno na nierozpuszczalny błonnik i jego ilość, ale na przykład na produkty, które fizycznie zatykają zespolenie, czyli skórki z winogron, niepogryziona kukurydza, czy też bardzo polecana borówka amerykańska. Myślę, że pokrótce wytłumaczyłam, na czym polega Hirschsprung, że marchewka i ryż wcale nie zapierają. Słuchajcie, wiem, że lekarze i dietetycy zalecają, aby je z diety u dzieci z Hirschsprungiem eliminować, natomiast no nie eliminujemy. Ryż zawsze podajemy w towarzystwie innych rzeczy, więc on nie ma szans zapierać, tak? Poza tym marchewka, no też tu nie widzę podstaw i tego nie robię u moich pacjentów, nikt nie narzeka. Natomiast wiem, że informacje są w internecie różne, a jak już są, to właśnie są takie, że nie jemy produktów zapierających. Informacji jest bardzo mało. Ja zapraszam Was na mojego bloga Zdrowie w brzuszku. Tam jest historia Szymka, który był moim pierwszym pacjentem. Opisane dokładnie przez mamę. Natomiast ja na blogu też poczyniłam posta, artykuł, który wyjaśnia, czym jest Hirschsprung. I co jeszcze? No, mam nadzieję, że ten filmik da Wam obraz, na czym polega i na co zwracać uwagę w diecie w chorobie Hirschsprunga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego.